Ile razy wróciłeś po zdjęciach z myślą, że masz idealnie stabilnie nagrany materiał, ale jednak po zgraniu okazało się, że jest dużo gorzej niż myślałeś? No właśnie, ja też tak mam i nie martw się, nawet najstabilniej nagrane ujęcia potrzebują później nawet subtelnej stabilizacji. Dlatego dzisiaj pokażę Ci mój workflow, w jaki sposób stabilizuję te ujęcia, te zjazdy i te typu lock-in. Ja nazywam się Mateusz Zawadka lub po prostu Mr. Drabi, a na tym kanale znajdziesz materiały związane z filmowaniem i motoryzacją. Zacznijmy od omówienia dwóch narzędzi, Warp Stabilizer i Stabilize Motion. Warp Stabilizer to jest narzędzie, o którym na pewno już słyszałeś. Działa w pełni automatycznie i sprawnie stabilizuje nasz materiał. Oczywiście szybkość tego, jak on działa, zależy od Twojego procesora i materiału, który stabilizujesz. Ja używam go do ujęć z jazdy, żeby dodać im takiej dodatkowej płynności i czasem do ujęć typu lock-in, gdzie nie do końca mam się też do czego przyczepić, ale o tym też później, żebyś wiedział, o czym mówię. Drugie narzędzie to Stabilize Motion, w którym całkowicie manualnie przechodzimy przez cały proces stabilizacji. Wskazujemy punkt lub dwa punkty, które ma program śledzić, a następnie musimy pilnować, czy te punkty nie uciekły gdzieś nam, czy cały czas się trzymają tej pierwotnie zadanej pozycji. Cały proces zajmuje dużo więcej czasu względem stabilizacji w Warp Stabilizerze, ale efekty są dużo lepsze. Ja używam tej stabilizacji przy ujęciach typu lock-in, gdzie skupiam się na jednym punkcie, a całe otoczenie się porusza. Z kolei nie polecam korzystać z tej stabilizacji przy ujęciach z jazdy, gdzie stabilizujesz się na samochodzie, a całe otoczenie się porusza. Nie wygląda to tak naturalnie i fajnie. W praktyce też łączę Warp Stabilizera i Stabilize Motion, żeby osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty, ale o tym opowiem Ci pod koniec filmu, kiedy poznasz lepiej te dwa narzędzia w praktyce. Dlatego dosyć tej teorii i przechodzimy do praktyki. Odpalamy Aftera. Ja już sobie przygotowałem wstępnie kilka ujęć, które będziemy dzisiaj stabilizować. Pamiętaj, żeby przed przystąpieniem do stabilizacji wstępnie dociąć sobie te pliki. Najpierw zrób montaż, a potem przejść do stabilizacji, żeby gdzieś tych niepotrzebnych elementów, których nie używasz, żebyś ich nie stabilizował. Niepotrzebnie zajmie to dużo więcej czasu przy stabilizacji, a też nie zawsze ten efekt będzie taki, jak ten docięty kawałek byś stabilizował. No i dobra, klikamy sobie przycisk prawy myszy, New Code from Selection, tworzymy sobie kompozycję. No i Warp Stabilizera możemy dodać na dwa sposoby. Pierwszy to jest za pośrednictwem tej zakładki Effects and Presets, piszesz sobie Warp Stabilizer, klikasz dwa razy i pyk, on dodaje się tutaj do zakładki Effect and Controls. Jak widzisz, on już sobie zaczął działać w tle, ale ja klikam anuluj, żeby tego nie robić. Jeszcze pokażę Ci drugi sposób. W zakładce Tracker klikasz sobie Warp Stabilizer i jak widzisz, on już tutaj się drugi raz nie dodał, ale mogę go usunąć, kliknąć i on się tutaj dodał jeszcze raz. No i dobra, niech on tego nie analizuje. Przejdźmy sobie po kolei przez wszystkie opcje. I tak, pierwsza opcja to podstawowy, jaki chcesz osiągnąć efekt. Czy nie chcesz, żeby się ujęcie ruszało w ogóle, czy potrzebujesz płynnego ujęcia. Z reguły przy tych ujęciach, które ja robię, no to chyba nigdy nie użyłem tego ustawienia No Motion, dlatego to zostawiamy nieuruchome. Smoothness, czyli jak płynne ma być to ujęcie. No i to zależy. Im większą będziesz chciał płynność w ujęciu i ono było trochę gorzej nagrane, bardziej się trzęsące, tym bardziej docinał ujęcie będzie ten Warp Stabilizer. Tutaj sugeruję gdzieś tam ustawienia w granicach 20-30%. Kolejna metoda. Substance Warp, czyli rozciąganie gdzieś tam. Zapomnij o tej opcji, w ogóle nie wiem, dlaczego ona tutaj powstała i dlaczego ona jest. Jedyna opcja, która Cię tutaj interesuje, to jest Position Scale Rotation. Zaraz do tego przejdę, jak przeanalizujemy sobie ujęcie. Zakładka Advanced. I pytanie, czy chcesz, żeby ta stabilizacja była lepsza, czy raczej zależy Ci na tym, żeby to było zrobione szybciej? Defaultowo jest to Fast Analysis. Przy ujęciach, które one są tak lekko trzęsące się, gdzieś nie potrzeba jakiejś takiej szczegółowej analizy, wystarczy zaczekowany ten Fast Analysis. Jeśli chcesz zrobić to bardziej dokładniej, masz więcej czasu, kliknij sobie Detailed Analysis i tak samo to tutaj zrobimy. Odczekujemy sobie Fast Analysis i jak widzisz, już w tle zaczęły nam się analizować te klatki. Po lewej stronie mamy ile zostało klatek już przeanalizowanych i ile nam jeszcze zostało. Za chwilę do Ciebie wrócę, jak skończymy analizować. Dobra, Warp Stabilizer skończył analizę i teraz musimy przejść do podstawowych ustawień. Przede wszystkim smoothness na poziomie 20-30%, ustawmy 25%. Dlaczego nie Substance Warp? No już Ci pokazuję. Zobacz, że to ujęcie jakoś tak dziwnie pływa, ono jest tak rozciągane, tak
nie do końca jakby to się zachowuje tak, jak byśmy chcieli. No tutaj też jest troszeczkę problematyczny ten początek, ale wystarczy zmiana na Position Scale Rotation. On musi jeszcze raz sobie to wystabilizować i od razu mamy poprawę tego materiału. On od razu jest płynniejszy, bardziej stabilny. Jak puszczę Ci teraz bez warpa od tego momentu, to zobacz, że trochę się to ujęcie trzęsie, jest trochę szarpania, a to szarpanie warp skutecznie nam upłynnił i wystabilizował. Przejdźmy sobie teraz do następnego ujęcia i teraz jak masz dużo klipów na swoim timeline'ie i nie chcesz za każdym razem zmieniać tych wszystkich ustawień, wystarczy, że weźmiesz sobie Warp Stabilizera, skopiujesz i teraz stworzymy sobie drugą kompozycję i weźmy sobie RX-7 z Japonii. No to jest hit, że mi się udało w ogóle spotkać te samochody. I to dwa obok siebie. Niesamowite. No i dobra, ale wracamy. Wklejamy Requires Reanalysis because... No tak, potrzebujemy to jeszcze raz przeanalizować. Klikam Analyze i on jeszcze raz to wszystko procesuje. Tutaj wyłączymy to sobie, niech on sobie w tle działa. I tutaj jak widzisz ujęcie wygląda w taki sposób, że tutaj jest ruch na początku, mosty, no trochę się tutaj dzieje, dużo rzeczy. Raczej jakbym stabilizował pod montaż, to użyłbym Stabilize Motion, ale wstępnie zestabilizowałbym Warp Stabilizerem. Zaraz zobaczymy, jak uda mu się wykonać tą pracę ze stabilizacją tutaj. No, powinno być dużo lepiej. Jeszcze 3 sekundy. I uwaga, odpalamy gościa. Stabilizuję. Zobaczmy na różnicę. Jest. I teraz patrz. Ujęcie dużo płynniejsze. Tutaj jest to szarpnięcie ogromne. No tutaj jakby można to wystabilizować właśnie tym Stabilize Motion, ale tu subtelnie jest, zobacz, ten ruch. To szarpanie jest upłynnione. Jak tu i przy takich subtelnych stabilizacjach właśnie Warp działa bardzo szybko, drobniutko gdzieś tam wystabilizuje i to nam daje ogromną różnicę potem w takim odbiorze, jak oglądamy cały film, że gdzieś tam nic się nie szarpie i tak. I do tego sugeruję, żebyś Warpa używał. Zróbmy sobie jeszcze jeden przykład. Odpalmy sobie tutaj Datsun GTR. Stworzymy sobie nową kompozycję. Przeniesiemy sobie do Comps. No i wklejmy sobie tutaj teraz naszego Warpa. Tak, musi go przeanalizować na nowo. Wklejamy. I tutaj zobacz, że mamy taki subtelny ruch, gdzieś to szarpnięcie takie jest tutaj na początku i jeden długi ruch zbliżający się do tego tyłu i tutaj właśnie takie drobne szarpnięcia, to powinno fajnie tutaj nam się wystabilizować. Ten ruch subtelny powinno nam to fajnie siąść. Odpalam i teraz jedziemy i zobacz. Subtelnie to szarpnięcie na początku zostało fajnie upłynnione, wygładzone, jak sama nazwa wskazuje i 25% wystarczyło, no ile, dosłownie 30 sekund i to przy tym ustawieniu Detailed Analysis nam się ładnie wystabilizowało. I właśnie do takich szarpnięć, do takich ujęć stosuj tego Warpa. No dobra, ale to mamy już ogarnięte, to przechodzimy teraz do bardziej zaawansowanego stabilizowania, jakim jest Stabilize Motion. Weźmy sobie teraz jakieś ujęcie, którego jeszcze nie używaliśmy i weźmy sobie Launch Delta, Newcomb from Selection, trzymamy porządek w naszym pliku projektu i najpierw sobie wybierzmy moment, który chcemy stabilizować. No i tak, tutaj gdzieś to jest taki niechciany ruch, ale ten ruch już się zaczyna tu i będziemy się stabilizować tutaj do tego emblematu HF i gdzieś tu. Tu się docinam na początku, przechodzę pod koniec, tu się to ujęcie kończy. O, gdzieś tutaj ruch się kończy i tutaj sobie zakończę. Przechodzimy na początek i tak, Stabilize Motion odpala się tutaj z okienka Tracker. Jeśli go nie widzisz, no to klikasz sobie Window i odpalasz sobie tutaj ten widok trackera. No i tak, klikamy Stabilize Motion, żeby nam się z automatu on uruchomił. I teraz tak, pojawia się tutaj w środkowej części w zakładce Layer, pojawia nam się taki track point. Tutaj ważne jest, żebyś miał jakość ustawioną na full. Command J to jest skrót, żeby ustawić jakość na full. I ważne jest w tym ustawieniu, żeby przejść do opcji
W opcjach mamy takie ustawienie jak co ma zrobić tracker w sytuacji, kiedy nie będzie do końca pewny, czy ten punkt, który mu zadaliśmy na początku, to jest cały czas ten sam punkt. No i defaultowo jest to ustawione, żeby dostosowywał sobie ten punkt, gdzie on myśli, że on jest. Ale nie zawsze działa to dobrze, bo przykładowo możemy sobie zacząć gdzieś przy tym punkcie, przy tej szparce, gdzieś tam pod tym brzuszkiem słonia i ostatecznie jak on nie będzie pewny, to będzie dostosowywał i finalnie gdzieś możemy skończyć, że on się wystabilizuje tutaj, gdzieś tam do tej literki F. Warto jest mieć świadomość, że możemy zmienić to ustawienie. I takim podstawowym ustawieniem jest ustawienie stop tracking, czyli w sytuacji, kiedy on nie jest do końca pewny, zatrzymaj się i wtedy ty, jako montażysta, sprawdzisz, czy on na pewno dobrze stabilizuje na tym punkcie. Dlatego od razu ustawiamy sobie to ustawienie jako stop tracking i przechodzimy na 95%. OK. I teraz tak, stabilizujemy się tutaj do tego brzuszka słonia, w tym miejscu. Kropką i przecinkiem zbliżasz się, oddalasz sobie widok, ewentualnie kółkiem, scrollem możesz sobie oddalać i zbliżać. I teraz tak, pojawia nam się tutaj po uruchomieniu tej opcji, pojawia nam się tutaj taki kwadracik. No i co robi ten kwadracik? Ten kwadracik, ten mniejszy, on szuka tego samego obrazka, który mu zadaliśmy na początku. I tak przez cały proces stabilizowania, analizowania materiału. I ważne jest tak, im większy jest ten kwadracik, tym więcej potrzebujemy mocy obliczeniowej na procesorze. I w idealnych warunkach zrobilibyśmy go na maksa wielkiego i dobra, trakuj nam cały ten napis. Ale wtedy będzie to trwało bardzo długo, a tego nie chcemy. Dlatego w sytuacjach, kiedy jest taki dobry punkt, gdzie jest duży kontrast, mamy tutaj bardzo jasne litery i bardzo ciemną gdzieś tam kreskę, szparkę pod tym grillem, no to wskazujemy mu taki punkt i jemu dzięki temu jest łatwiej trakować i śledzić ten punkt. Drugi, ten duży kwadrat, on w przypadku, kiedy jest jakieś duże szarpnięcie, on w tej sytuacji szuka tego punktu na tym obszarze. No i ten kwadrat też równie dobrze mógłby być maksymalnie wielki, tylko im on jest większy, a kwadracik w środku jest mniejszy, no to nie zawsze ten tracker dobrze działa. Czasem on gdzieś wyszukuje taki punkt gdzieś tam dalej i on przeskakuje i musimy to korygować. Dlatego gdzieś ten drugi kwadracik dobrze, jak on jest gdzieś 2 razy takiej wielkości jak ten mały. No i po prawej stronie mamy play do przodu i play do tyłu. W sytuacji, kiedy na przykład zaczynasz sobie trackować od końca, no to wtedy ustawiasz sobie tutaj ten tracking point i klikasz sobie play do tyłu. Ale w sytuacji, gdzie my zaczynamy od początku, wtedy będziemy klikać sobie play w prawą stronę. Na krańcach jeszcze tego playa jest play z kreseczką w jedną lub w drugą stronę. I to jest za zadanie, jak sama nazwa wskazuje, że on analizuje tylko jedną klatkę w przód i nie będzie jechał dalej. Czasem przy takich trudnych miejscach, gdzie jest kiepski kontrast, a chcemy cię koniecznie złapać do jednego punktu, no to tam jest przydatna ta funkcja. Ale my korzystamy z playa. Jeszcze raz sprawdzam opcję stop tracking, kiedy pewność jest poniżej 95%. I to jest ważne. Klikamy OK i klikamy play. I jak widzisz, on nam zaczął stabilizować. Tutaj mamy kwadracik, co oznacza, że on analizuje to ujęcie. Przeskoczyło nam o kilka ujęć, ale widzę, że się coś zatrzymało. I jak widzisz, pojawiają się nam takie kropeczki. I ten tracker cały czas utrzymuje ten punkt. Szuka tego punktu na następnej klatce. Ja sobie jeszcze zmniejszę trochę ten kwadracik, żeby on go trzymał dobrze. I drugi też. I klikamy play. Jak widzisz, perfekcyjnie go trzyma, przejeżdża bez żadnego wstrzymania. Ważne jest, żeby zawsze wskazywać punkt o możliwie największym kontraście. Jakbym wskazał mu na przykład ten punkcik tutaj, oko, powiedzmy słonia, no to ono nie jest do końca w ostrości, tam jest kiepski kontrast, bo jest jasne jakieś tam srebro i jasne pomarańczowe tło tego słonia, on tam nie do końca by się sobie poradził i za chwilę, jak puszczę mu play, on chwilę go potrzyma, ale za chwilę może się zatrzymać i powiedzieć, a dobra, kiepski ten punkt. Tak jak teraz, zatrzymał się i mówi, o, popraw mi, bo w sumie to ja nie widzę tego oka i nawet ja też nie widzę tego oka. Dlatego cofniemy się do miejsca, gdzie zmieniłem i jeszcze raz klikam play. I on sobie elegancko dojeżdża do końca. I kolejnym krokiem po przeanalizowaniu ujęcia musimy kliknąć apply. OK. I teraz to ujęcie przesunęło nam się.
zobacz, że mamy teraz takie brzydkie, czarne paski po bokach i teraz jak ruszę tym ujęciem, włączę jeszcze tutaj linie pomocnicze, jak ruszę tym ujęciem, to zobacz, że cały czas po środku mamy napis, ale ujęcie trochę się rusza. To jest to, co robi World Stabilizer w tle. On automatycznie nam przybliża i potem ustawia pozycję. My teraz musimy troszeczkę przyskalować to ujęcie, żeby pozbyć się tych brzydkich czarnych pasków. No i dlatego robimy S jak skala, troszeczkę zoomujemy, możliwie najmniej, żeby stracić jak najmniej jakości i ustawimy sobie ten napis po środku. I teraz sprawdzam po całej szerokości, czy gdzieś mi to ujęcie nie ucieka. Tutaj jest blisko taki newralgiczny moment, ale to wygląda na to, że jest elegancko wystabilizowane. Ukrywam teraz wszystkie linie pomocnicze i zobacz, jak jest perfekcyjnie wystabilizowane ujęcie pod ten napis. Weźmy sobie do następnego ujęcia, weźmy sobie R34. I tutaj jest bardziej złożony temat do stabilizacji, bo ujęcie jest takie, że ono zaczyna się trochę z prawej strony i przechodzi do lewej. I ono jest ok. Trochę jest niestabilne, gdzieś tam się majta. I załóżmy tak, najpierw sobie dobieramy początek. No i gdzieś to się zacznie tu na początku. I moją koncepcją przy nagrywaniu tego ujęcia było zaczepienie się, skupienie się na tym znaczku. Dlatego zobacz, że przyruszam się i nie do końca udało mi się to utrzymać, ale cały czas starałem się utrzymać środek samochodu po środku. I tak, tu widzę, że jest dobrze dociągnięte i pod sam koniec wyłączyłem nagrywanie, także nie ma tego szarpnięcia. No i teraz tak, przechodzimy na początek, klikamy Stabilize Motion, wskazujemy punkt z dobrym kontrastem, możliwie. I fajnie, jak stabilizujesz się do środka, żeby ten punkt, na którym się stabilizujesz, on był możliwie najbliżej środka obrotu w ujęciu, które stabilizujesz, żeby to wyglądało naturalnie. No i tutaj weźmy sobie na przykład róg tego G, to może być skomplikowane. Sprawdzę sobie jeszcze pod koniec tego ujęcia, czy te litery są dobrze widoczne. I weźmy sobie na przykład, zobacz, im większy jest ten kwadrat, tym większy tutaj podgląd się generuje. Jak ja zrobię tutaj mniejszy ten kwadrat, to też ten podgląd będzie mniejszy. Dobra, ale sprawdźmy sobie tak, tu tego G, no dobra, zaryzykujmy. O, i zróbmy sobie teraz trakowanie od tyłu. Zrobimy sobie tak, żeby on trakował nam ten róg i ten kwadracik, żeby widział cały znaczek. I dobra, tu już mamy ustawione, opcje są cały czas zapamiętane, stop tracking, ale na przykład w sytuacjach, kiedy gdzieś tam nie zależy Ci mocno na tym, żeby ten punkt był zawsze idealnie w środku, albo gdzieś jest mały kontrast i pomimo tego, że tracker go dobrze trzyma, to się co chwilę nam zatrzymuje ten tracker, to pamiętaj, że możesz zawsze wrócić sobie do ustawienia Adapt Feature w sytuacjach, kiedy jest poniżej 95%. To jest ważne ustawienie, żeby ta stabilizacja faktycznie dobrze działała. Ale my zostawiamy sobie stop tracking, klikamy OK i puszczamy play do tyłu. No i jedziemy. O, i on teraz się zatrzymał i mówi: Mati, sprawdź, bo ja nie jestem pewny. No i generalnie lekko tutaj korygujemy i lecimy do tyłu. O, i na tym polega cały ten proces stabilizacji. Wrócę do Ciebie, jak już skończę stabilizować. I w takich sytuacjach, kiedy on mi się co chwilę tutaj zatrzymuje, za każdym razem, kiedy ten tracker się zatrzymuje, sprawdzam, czy on dobrze trzyma. Spację, jak sobie przyciśniesz i klikniesz lewy przycisk myszy, to możesz sobie, łapka Ci się pojawia i możesz sobie się poruszać tutaj na podglądzie. O, tutaj uciekło, ale tutaj od razu wracam z powrotem do tego roku, który był zadany. Dobra, i dojechaliśmy do początku, więc kolejnym etapem jest kliknięcie Apply. No i teraz zobacz. Jak sobie przelecimy przez całe to ujęcie, to ono z lewej strony przesuwa się i przechodzi
na prawo. I dobrze by było, żeby zachować minimalnie ten ruch prawo-lewo i żeby on był płynny, no i żeby też za dużo nie skalować, no bo w takiej sytuacji, kiedy praktycznie 1/5, 1/4 ujęcia mamy na czarno, no to trzeba byłoby przeskalować naprawdę dwukrotnie. No i to już nie do końca wygląda dobrze. Jak sobie to wystabilizuję, jak sobie to przestawię, gdzieś tam powiedzmy wyśrodkuję, potem poruszę, no to potem gdzieś z prawej strony by pojawiły się te bary, więc tutaj trzeba zrobić animację na pozycji i fajnie też na skali, bo jakby ja jestem zwolennikiem, żeby jak najmniej skalować, a żeby ewentualnie dodać jakiś subtelny ruch. Idziemy na początek i dodajemy teraz tak. Klikając S odpalamy skalę, trzymając Shifta i klikając P, dodatkowo pojawi nam się też opcja pozycji. Tworzymy keyframe'y, klikając tutaj w te stopery. Tak samo do tych opcji możesz się dostać klikając tutaj w tą lewą listę rozwijalną, a jak już stworzysz keyframe'y, klikając U, pojawiają się też wszystkie keyframe'y, które się stworzyły, ale w sytuacji, kiedy mamy track pointy i mamy trackera, to one też dodatkowo nam tutaj trochę zaśmiecają widok, dlatego klikamy jeszcze raz S i P, żeby mieć podgląd tylko na te konkretne pozycje. No i teraz tak, fajnie zachować sobie ten ruch z lewej do prawej, gdzieś, żeby cały czas ten GTR był po środku, gdzieś tak w tej linii poziomej. O, tutaj wskażę Ci tą linię poziomą, no i minimalnie go sobie przeskaluję i powiedzmy, dobra, niech on zostanie tu. I przechodzę sobie na koniec i załóżmy, że dobra, w lewo, to niech on sobie tak przejdzie subtelnie w lewo, ale nie tak daleko, ale widzę, że tutaj na rogach, na krawędziach jeszcze mam dużo miejsca, więc mogę odzoomować sobie minimalnie to ujęcie i delikatnie skorygować. I teraz tak, w czasie to ujęcie jest dużo lepiej wystabilizowane niż oryginał i automatycznie zachowaliśmy sobie ten ruch z lewej do prawej. I tutaj minimalnie zobacz, że pojawia nam się taki mały chochlik, mały czarny pasek i jest bardzo proste rozwiązanie, żeby to wypełnić. Przechodząc do efektów, wpisz sobie Motion Tile i klikając, dodając Motion Tile i dodając skalę na 120 i Mirror Edges, to narzędzie po prostu to tworzy stanowicie na każdej stronie z ujęcia i tym samym wypełnia te brzydkie czarne paski, które gdzieś nam się tutaj pojawiły. Zobacz, tutaj jest granica, jak wyłączę, to ono się pojawia i ono znika. I tym samym mamy pięknie wystabilizowane ujęcie. Proszę bardzo. No dobrze, to mamy teraz omówionego Warp Stabilizera, mamy omówionego Stabilize Motion, no to czas przejść jakby do połączenia tych dwóch narzędzi. No i kiedy i po co się to robi? Ja bardzo często korzystam z tego połączenia w sytuacjach, kiedy widzę, że jest dużo ruchu w ujęciu, chcę go wygładzić, no i chcę sobie trochę ułatwić jakby ten proces trackowania, potem Stabilize Motion, więc na początku wrzucam Warpa na ujęcie, żeby on mi się automatycznie przeskalował, przeanalizował i wystabilizował, a następnie potem przechodzę sobie do Stabilize Motion i na tym już pierwotnie wystabilizowanym ujęciu trackuję sobie je dalej. Weźmy sobie to ujęcie z RX7, gdzie tutaj nam się to fajnie, subtelnie wystabilizowało, ale gdzieś jakby ten ruch jest mocno gwałtowny i potem ten ruch tak samo nie do końca jakby dobrze wygląda po stabilizacji. No i teraz tak, ważną opcją jest po tym w zakładce Effect Controls widzimy, że jest Warp Stabilizer. W tej sytuacji musimy stworzyć prekompozycję tego ujęcia i klikamy sobie prawym przyciskiem myszy i klikamy jeszcze raz i klikamy Pre-Compose. I ważne jest, żeby zaznaczyć opcję Move All Attributes, żeby te wszystkie ustawienia, które są, ta cała stabilizacja weszła wewnątrz tej kompozycji. Klikamy sobie OK i teraz na tym ujęciu zwiększę sobie jakość i na tym ujęciu wybieramy Stabilize Motion. No i tak, do czego by się tutaj przypiąć? Widzę, że tutaj jest ten reflektor prawego samochodu, prawy reflektor lewego samochodu, czyli ten. On jest w miarę cały czas w środku osi i właśnie do niego się wystabilizuje. No dobra.
początek ujęcia sprawdźmy. Tutaj go trochę widać. Tu jest też fajne miejsce, duży kontrast. Przejdę sobie dalej. No dobra, no tu jest coraz lepiej widoczny. I tutaj pod koniec jest trochę mniej, ale złapię się tutaj do tego wkręta, chociaż mam nadzieję, że to nie jest wkręt, ale do tego czarnego punktu. Ustawiam sobie tracking point. Ustawienia są takie same jak wcześniej i klikam play. No i jedziemy. Tracker nam się zatrzymał. Tutaj zależy nam na tym, żeby to zrobić precyzyjnie, dlatego raczej sugeruję, żeby ten tracker się zatrzymywał. Tu się zatrzymał. Delikatnie korygujemy i klikamy play dalej. No i on jedzie. Jedzie. Sprawdzamy dalej. Dobra, i tu jest sytuacja taka, że widzę, że on się zatrzymuje, ale jak on się zatrzymuje, no to nie muszę za bardzo dużej korekty robić na tej pozycji. Dlatego przejdziemy sobie do opcji, weźmiemy sobie Adapt Feature i w sytuacji, kiedy on zamiast się zatrzymać, będzie po prostu dopasowywał tą pozycję. Klikamy OK i klikamy Play. I on elegancko sobie trackuje, cały czas trzymając ten punkt. Stop w sytuacji, kiedy widzisz, że ci trochę to ze zasięgu wzroku ucieka, zatrzymaj sobie, skoryguj sobie tą pozycję i potem dalej trakuj. No i dobra. Mamy to przetrakowane. Piękny wężyk nam się tutaj tu zrobił i klikamy Apply. Klikamy Apply, OK. Przechodzimy na początek, trochę sobie oddalę widok, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Włączam sobie linie pomocnicze. Te linie pomocnicze też sobie możesz włączyć klikając tutaj ten kwadracik i to są Title Action Save. OK, przesuwa się tak. No i dobra, to zaczniemy sobie standardowo. Dodam sobie keyframe'a na skali, keyframe'a na pozycji, trzymając Alt albo Option i klikając P jak pozycja albo S jak skala, tworzysz keyframe'y automatycznie, bez konieczności klikania tutaj w te stoperki. Ale klikając stoperki też można. No i dobra, zaczniemy sobie tak, minimalnie sobie przyskaluję i tutaj sobie go ustawiam w ten sposób, no i lecę sobie na koniec i tak samo koryguję sobie tą pozycję. Widzę, że tutaj mam mało powietrza, mało miejsca, więc trzeba go trochę przyskalować. Ustawiam go gdzieś tak po środku. Nie skupiam się, żeby koniecznie jakby ten reflektor był po środku, a raczej skupiam się na tym, żeby kompozycja była zachowana. Dobrze. I to niech zostanie zachowane tutaj. I lecimy sobie dalej. Tutaj jest ten newralgiczny punkt, w którym było to szarpnięcie mocne i jak widać tutaj cały czas te paski się pojawiają, ale sytuacja jest taka, że na dole mamy asfalt. Bo można zrobić to na dwa sposoby. Można to przyskalować i skorygować pozycję, ale wtedy niepotrzebnie nam tworzy dodatkowego gdzieś tam keyframe'a i obejściem jest jakby zaznaczenie tych punkcików, tych keyframe'ów, no i stworzenie easy i to częściowo załatwia sprawę, ale jak tło jest jednolite, to nie będzie widać, że użyliśmy tego efektu Motion Tile. Dlatego ja tutaj w tym wypadku wezmę i zastosuję tutaj Motion Tile 120 Mirror Edges. I w tej sytuacji w ogóle nie widać, że coś zostało dodane, a mamy płynne, fajne przejście. Tutaj faktycznie widzę, że trochę, no tak, początek mamy, że one są równo, ale tutaj ten ruch, tutaj ta lewa za bardzo gdzieś tak ciąży do tej lewej strony, więc faktycznie tutaj po środku gdzieś skorygowałbym pozycję, żeby przesunąć ją na środek. Zachowując płynność, warto, żeby tutaj po środku zrobić easy. Klikając F9 możesz go zrobić, albo klikając prawym przyciskiem myszy Keyframe Assistant Easy Ease. I to zachowuje nam płynność tutaj fajnie w ujęciu. Gratulacje, dzisiaj już wiesz, jak korzystać ze stabilizacji w After Effects, wiesz kiedy z której opcji skorzystać. Przy okazji dowiedziałeś się, że nie jest taki zły z ciebie operator, bo nie musisz przynosić idealnie stabilnych ujęć po zdjęciach. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie pomocny, jeśli tak, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz, a jak pojawiły ci się jakieś pytania, zostaw je w komentarzu, na wszystkie komentarze odpowiadam. To wszystko na dzisiaj, dzięki, piąteczka, na razie.